Dzień dobry, ja mam na imię Prometeusz, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Sklejamy model HMS Victory. Za mną widać burty, które w poprzednim odcinku pomalowaliśmy podkładem gruntującym. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj zrobimy sobie mocowanie żagli, wstępne mocowanie żagli i pomalujemy część burt wewnątrz okrętu, które potem będą schowane, będą niedostępne, nie mielibyśmy jak ich po prostu pomalować. Serdecznie zapraszam. Zaczniemy sobie dzisiaj pracę nad naszym modelem zgodnie z zapowiedzią. Na wstępie powiem troszeczkę o tym, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Na pewno przyda nam się mata, to jest mata samogojąca, na której będziemy sobie docinali. Zabezpiecza oczywiście meble przed jakimś uszkodzeniem czy niepotrzebną ingerencją w te meble. Dobrze, na pewno przydadzą nam się rękawiczki, tutaj te rękawiczki lekarskie, jednorazowe. Jak widać u mnie to są rękawiczki wielorazowe, bo już ostatnio malowałem model, ale tak jak widać burty mamy zagruntowane, żeby zabezpieczyć przed niepotrzebnym natłuszczeniem, zostawieniem tego, co mamy na rękach. Tak, w związku z tym te rękawiczki nam na pewno będą potrzebne. Do tego taśma malarska, żeby odciąć sobie pewne elementy do malowania. Tak jak tutaj widać, ja sobie zaznaczyłem już pisakiem zgodnie z instrukcją. Oczywiście instrukcja jest nieodzowna do budowy każdego modelu. W tych miejscach odetniemy sobie nasze miejsca malowań, żeby nie przejechać niepotrzebnie za daleko. Kolejnym urządzeniem będzie suwmiarka. Ja tutaj mam suwmiarkę elektroniczną. To za chwileczkę powiem dlaczego. Będzie nam potrzebny sznurek. Sznurek dołączony jest, akurat w tym przypadku był dołączony do zestawu. To jest sznurek grubości 0,3 mm. Będzie on wykorzystany do wykonania wstępnych mocowań żagli. Zapałki, nasze nieodzowne wykałaczki, klej cyjanoakrylowy, nożyki zwykłe do tapet, pojemniczek do mieszania farb, ponieważ kolor, którym będziemy dzisiaj malować, to jest kolor jasny zieleń. On w instrukcji jest nazwany, jest to mieszanina dwóch kolorów białego. Będziemy malować farbami akrylowymi pędzlem. Jest to mieszanina dwóch kolorów, czyli zielonego i białego, i w instrukcji on jest nazwany jako dotyk zieleni, tłumacząc tak wprost. I faktycznie na filmach z wnętrza HMS Victory, który kotwiczy w tej chwili jako zabytek muzealny w Portsmouth w Wielkiej Brytanii, wnętrze tych pomieszczeń to były pomieszczenia załogi wyższego szczebla, mesy kapitańskie, i właśnie tam bardzo ładnie widać, że kolor ten jest złamana zieleń, bardzo jasna zieleń. Spróbujemy sobie to wymieszać, zobaczymy, co nam wyjdzie. Do tego oczywiście pipety, aby zaciągnąć sobie te farby do pojemniczka, wymieszać. To nam się przyda. Mogą być oczywiście tutaj strzykawki normalne, lekarskie,
Ja akurat zakupiłem te pipety, one też są, jest możliwość ich wypłukania potem i użycia ponownie, tym bardziej, że to są farby wodne, akrylowe. I co jest gwoździem dzisiejszego programu? Słuchajcie, ja Wam powiem, że przed nakręceniem materiału zastanawiałem się, ponieważ przeciągnięcie tej nitki, mimo że ona jest bardzo cienka, przeciągnięcie tej nitki przez te otworki, które tutaj widać, no jest nie lada wyczynem. Ja próbowałem tutaj w tych miejscach rozwiercić te otwory, ale zepsułem. No, musiałem to jakoś naprawić. Słuchajcie, i gwoździem naszego programu, naszym królem w zasadzie, który uratuje chyba całą sytuację, jest takie proste urządzenie krawieckie. To jest nawlekacz do igieł. On ma końcówkę, tutaj może nie być wyraźnie widać, końcówkę zaostrzoną z takim rozszerzeniem, to jest drut stalowy, mocny, on sprężynuje sobie i my będziemy sobie po prostu przez te otworki przeciągać tego naszego pomocnika i przewlekać nitkę bardzo ładnie. Ja już to próbowałem, zresztą na filmie to zobaczymy. Bardzo ładnie to zdaje egzamin. Także to jest dzisiaj nasz król naszego pokazu. No i zobaczymy, jak to dalej w praktyce wygląda. Ja bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Zgodnie z instrukcją obsługi wykonanie tych wiązań naszych masztów, naszych żagli, producent, autor instrukcji proponuje, aby wiązania te wykonać na kawałkach tektury o odpowiednich grubościach. Tych wiązań jest w sumie 30 pary. Tutaj na kolejnej stronie tej instrukcji widać i są to różne rozmiary, począwszy od 3 poprzez 5, 7, 9, 11 i 13 mm długości. Myślę, że tekturki mogłyby nam się w jakiś sposób wichrować, wykrzywiać i dlatego też my sobie zastosujemy, będzie nam potrzebne tutaj do tego właśnie zapałki. Ja za pomocą zapałek zrobię sobie takie bloczki i na to będziemy zawiązywać nasze mocowania lin. Podcinamy sobie w pierwszej kolejności główki zapałek, podocinamy na odpowiednie grubości, posklejamy potem te zapałki na potrzebne rozmiary. Ja troszeczkę przyspieszę nagrywanie i usłyszymy się za chwileczkę.
Jak widać, cyanoakryl nie bardzo nam chce sklejać kawałki tych naszych zapałek, więc będziemy musieli zastosować coś innego. Spróbujemy tutaj technikolem, klejem do gumy. Zobaczymy, jaki efekt będzie tego naszego sklejania. Tak przygotowane bloczki, dzięki którym będziemy mogli wykonać pętle do mocowania naszych przyszłych żagli. Tak jak widać, ja tutaj napisałem, to są 3, 5, 7, 9, 11, 13 mm sztuki. Oczywiście te sztuki podane są na jedną burtę i też my tak sobie wykonamy, że zrobimy najpierw jedną burtę, skleimy ją z tymi linami, to sobie chwilę będzie schnęło i potem wykonamy analogicznie za pomocą tych samych przymiarów naszych, wykonamy burtę drugą. Dobrze, więc zacznijmy. Patrzymy sobie w kolejności na naszą instrukcję, w której są pokazane, w których miejscach mają być jakie rozmiary tychże właśnie mocowań. No i po prostu sobie to wykonujemy teraz.
Tutaj nieopatrznie jest zaślepiony jeden z otworów, musimy go po prostu wykonać. Przeciągamy sobie na drugą stronę, zostawiamy na razie taką większą pętlę. Wkładamy, akurat w tym miejscu jest nasza lina, jest szerokości 3 mm, wkładamy sobie odpowiedni przymiar. Odpowiedni przymiar. No i mamy problem, bo nie pomyślałem o tym, że teraz jak wyciągnąć nasz królewski przybornik. Pętla została, ale niestety przybornik został też po drugiej stronie. No i mamy problem. No, jest na to wyjście z sytuacji, po prostu musimy tą jedną stronę tej naszej liny przeciągnąć całkowicie, ona będzie luźna, no tutaj nie widać na razie żadnej pętelki, ale tą samą operację musimy zrobić z drugiej strony, niestety. I przewlec sobie i wyciągnąć naszą pożądaną końcówkę i w ten sposób uwalniamy nasz królewski przybornik, który uratował honor. Ja na chwileczkę musiałem rozłączyć film w tym momencie, bo tutaj były sceny drastyczne, nie do puszczania na tym nagraniu, ale uratowana sytuacja. Mamy teraz dwie końcówki po pożądanej stronie. Wkładamy sobie nasz bloczek, zaciągamy sobie go tutaj tak, żeby on się zblokował. Trzymamy mocno i spróbujemy, bo będziemy to wiązać, ten bloczek by nam wylatywał, ale my go tutaj przydusimy go naszą wykałaczką, żeby po prostu nam nie uciekał. No i w tym momencie spokojnie możemy sobie tutaj naddatek tej naszej nici odciąć, żebym nie uciął sobie tego, co nie trzeba. Odcinam naddatek naszej nitki i związujemy.
robimy dosyć solidny węzeł na tej naszej nitce, aby przez przypadek nam się to nie uciekło, kiedy wyciągniemy te wszystkie nasze blokady. Zresztą w oryginale ta lina ma grubość 30 chyba 5 mm. I te węzły są tutaj bardzo potężne, bardzo masywne. No, nie ma się co dziwić, bo te węzły trzymały całe nasze ożaglowanie. Robimy sobie węzeł, bloczek nam się trzyma. Naprawdę nie zaszkodzi tutaj powtórzyć tą operację kilkakrotnie. No i myślę, że w tej chwili nam się to udało, ale zróbmy sobie próbę, abyśmy przez przypadek nie zrobili jakiegoś błędu i nam jednakowoż ten węzeł wypadnie. Wyciągnijmy sobie ten nasz trzyma się, jednak to nie jest jeszcze to. Jednak to nie jest jeszcze to, ponieważ on się naciągnął. No i musimy znowu pomyśleć teraz, jak zrobić te węzły, aby one były solidne. Za chwileczkę się znowu widzimy.